Hi, my name is Balakhilya, and I'm a happy man. I've always been a happy man. But before, I was a happy man because of my ideal material situation. I was healthy, living on a remote Hawaiian island, surfing the best waves, no job, no obligations, free. But I wanted more, a deeper inner satisfaction, and I knew it could only come from a spiritual source. I started practicing yoga asanas, meditating, eating a vegetarian diet, studying yoga philosophies, and so on. Then one day I met my spiritual master, Siddhaswarupananda Paramahamsa, and under his expert guidance I entered the world of Bhakti Yoga. From that time, my desire for inner peace and happiness has been increasingly fulfilled, and the smile of internal happiness has continued to grow. Witajcie serdecznie. Mamy kolejną niedzielę i kolejny live z Balakhilyą Das. Dzisiejszy live, jak tam w ogóle po ostatniej historii? Podobało się? Mam nadzieję, że tak. Piszcie w komentarzach. Już mogę powiedzieć, że następna historia jest w planie, ale nie dzisiaj jeszcze. Na następnym spotkaniu będzie kolejna historia wedyjska, a dzisiaj będzie na temat Złotego Awatara. Złoty Awatar, ocean miłości, miłosierdzia. Miłości, ocean miłości. Złoty awatar, ocean miłości. I na ten temat, ja wiem, że dużo się słyszy o awatarze, a ciekawe jak to wygląda z punktu widzenia wedyjskiego. Co takiego będzie miał Balakhilya Das do powiedzenia na ten temat? Balakhilya Das sam siebie przedstawił, ale również dodaje, że jest to osoba, która już od ponad 50 lat zajmuje się, praktykuje i również naucza jogi, medytacji, całym swoim życiem udowadnia, że to jest to, co go interesuje. Więc właśnie od niego będziemy słuchali. Sprawdzamy tylko, czy Balakhilya Das jest obecny i rozpoczynamy. Balakhilya Das, please welcome. Yes. Namaste. Namaste, Baba Das, Haribol. Please accept Nice our humble obeisances and the bouquet of tulips. Yellow tulips. Yes, the real ones. Murti Das is preparing those nice bouquets. Nice. Thank you very much for coming. Thank you. Thank everybody very much for coming today. I hope you're having a very good day. Dziękuję wam wszystkim za podłączenie się dzisiaj. Mam nadzieję, że mieliście fajny dzień. And we're going to talk about how you can have the best day. A my będziemy rozmawiali o tym, jak można mieć najlepszy dzień. But first, I would like to offer our respectful obeisances to our spiritual masters, Siddhaswarupananda Paramahamsa and Srila Bhaktivedanta Swami. Ale najpierw chciałbym złożyć swoje wyrazy szacunku moim mistrzom duchowym, Siddhaswarupanandzie Paramahamsie i Srila Bhaktivedancie Swami. All right, everybody, we're going to do our Guranga breathing meditation. To begin, rozpoczniemy od medytacji z gorangą i oddechem. This, of course, helps us to relax, makes it easier to understand the presentation, and benefits us, the spirit soul, a lot. Pomoże nam to lepiej zrozumieć temat, odprężyć się i również bardzo skorzysta na tym ta dusza, jaźń. In yoga, and I will say even more so in bhakti yoga, every activity is done for a reason. It has a purpose. W jodze, a szczególnie w bhakti jodze, każda aktywność ma jakiś cel. It's not just somebody thought it up and said, oh, this would be cool to do.
jakąś przyczynę. Nie jest to tak, że ktoś sobie coś tam wymyślił i mówi, o, będzie fajnie, super, będzie robić coś takiego. So there's a very, very specific purpose behind our Guranga meditation. Więc jest bardzo konkretna przyczyna, która stoi za naszą medytacją z Gorangą. The spiritual evolution of ourself. Ewolucja, rozwój nas. Okay, simple process. It's a deep breathing technique. Prosty proces. Jest to technika głębokiego oddychania. The mantra is Goranga, divided into 4 syllables. Goranga. Goranga to mantra podzielona na 4 sylaby. Goranga. We inhale through the nose slowly, gently, and deeply. And while we do this, we chant Goranga silently in the mind. Najpierw delikatnie, powoli, ale głęboko wdychamy przez nos i w trakcie tego wdechu w umyśle po cichutku intonujemy Goranga. When the body is filled with air, we begin to exhale, and out loud we chant. Gdy ciało wypełnia się powietrzem, następuje wydech i wtedy na głos intonujemy. Goranga. Then we repeat. I wtedy powtarzamy. Inhale Goranga in the mind, exhale Goranga out loud. Wdech Goranga w umyśle, wydech Goranga na głos. So before we begin, we want to relax. Zanim rozpoczniemy, chcę się odprężyć, zrelaksować. Therefore, we take in a big breath and let it out through the nose. Dlatego weźmiemy głęboki wdech i wydech przez nos. Let all anxiety, tension, frustration go away with the breath. Niech niepokoje, napięcia i obawy odejdą z tym wydechem. While we do the meditation, we want to listen closely to the sound and place our minds on the sound. W trakcie medytacji uważnie słuchamy dźwięku, umieszczamy swój umysł na dźwięku. Meditate on the sound. Medytujemy nad dźwiękiem. When we've learned the mantra, we can close our eyes to prevent distraction and help us to relax even more deeply. Gdy nauczymy się już tej mantry, możemy zamknąć oczy, aby wspomóc nam naszą głębszą medytację i zapobiegać rozproszeniom. And when we finish, just sit quietly for a few moments, eyes remaining closed, and feel the effect. A po zakończonej medytacji siedźmy jeszcze chwilę w ciszy z zamkniętymi oczyma i odczuwajmy jej efekty. Okay, everybody get comfortable. Wszyscy zajmijcie wygodne pozycje. And just follow my guidance. I po prostu podążajcie za moimi wskazówkami. Take a big breath, let it out, and relax. Bierzemy głęboki wdech, wypuszczamy powietrze i odprężamy się. Now very slowly, gently and deeply inhale and chant Goranga in the mind. Teraz bardzo powoli, delikatnie i głęboko wdychamy powietrze i intonujemy Goranga w umyśle.
Two more times. Jeszcze 2 razy.
Haribol. Haribol. All right, like I always say, you can see how easy it is to do this. Of course, it's relaxing, but you may not experience it immediately, but the spiritual purification is occurring. I zawsze o tym mówię, że jest to bardzo łatwe, bardzo relaksujące, ale może od razu tego nie zauważymy, że ma miejsce również duchowe oczyszczenie. And that's the main point. I to jest najważniejsza rzecz. All right, so remember, I speak from the Vedic scriptures. Pamiętajcie o tym, że mówię na bazie pism wedyjskich. So everything is based on these absolute teachings. Wszystko jest oparte na tych absolutnych naukach. Written down 5,000 years ago, but handed down orally since time immemorable through a line of perfect masters. Spisane 5000 lat temu, ale wcześniej ustnie przekazywane od niepamiętnych czasów w linii doskonałych nauczycieli. This is known as a parampara, or disciplic succession. To nazywane jest parampara, czy też linią sukcesji. And we're in the parampara known as the Brahma Sampradaya and feel very fortunate to receive our knowledge through this lineage. Nasza parampara nazywa się Brahma Sampradaya i jesteśmy bardzo szczęśliwi otrzymując wiedzę w tej linii. So it's not my opinion, I'm just passing on this eternal truth. Więc nie jest to moja opinia, a po prostu przekazuję tą wieczną naukę. And always in the beginning, I try to make it clear who we are. I zawsze na początku próbuję uczynić to jasnym, abyśmy wiedzieli, kim jesteśmy, kim jestem. Are we the physical body? No. Czy jestem fizycznym ciałem? Nie. Are we the mental body? No. Czy jestem ciałem mentalnym? Nie. We may think we are, but we're not. Możemy myśleć, że jesteśmy, ale tak naprawdę nie jesteśmy. They are made of material energy, gross and subtle. One są zbudowane z materialnej energii, takiej fizycznej, grubej i subtelnej. But we're of another category of energy entirely. Ale my jesteśmy całkowicie inną, odrębną energią. There's only two kinds of energy, material energy and spiritual energy. Są tylko dwa rodzaje energii, materialna i duchowa. So our bodies are material energy, but we are spiritual energy. Nasze ciała to energia materialna, ale my jesteśmy duchową energią. A tiny spiritual spark. Maleńka duchowa iskierka. Material energy is temporary. Materialna energia jest tymczasowa. That's why the body is coming and going so quickly. Dlatego ciała przychodzą i odchodzą tak łatwo, tak szybko. But spirit is the opposite. It's eternal. It never begins, it never ends. Duch jest tego przeciwieństwem, jest wieczny, nigdy nie ma początku ani końca. So we're a timeless person in a body that is completely controlled by time. Więc jesteśmy istotą, która jest ponad czasem, ale jesteśmy w ciele, które jest kontrolowane przez czas. Material energy is non-living. Energia materialna nie jest żywa. You will never find any live matter. Nigdzie nie znajdziecie żywej materii. Spirit is eternal life. A duch jest wiecznym życiem. So you will never find any dead spirit. Dlatego nigdzie nie znajdziecie martwego ducha. So we, this tiny spirit soul, in our material bodies give life to the body. Więc my, ta maleńka dusza, będąc w materialnym ciele, nadajemy mu życia. You know, it's a bad example maybe, but electricity gives life to the fan. To może nie jest dobry przykład, ale elektryczność nadaje życie wiatrakowi. The fan is useless without electricity. A wiatrak, wentylator jest bezużyteczny bez elektryczności. So the body is useless without the spirit soul's life inside. Więc ciała są bezużyteczne bez
duszy wewnątrz, życia wewnątrz. So that's who we are, eternal spirit souls. To tym jesteśmy, wiecznymi duchowymi iskrami And eternally a part and parcel of the Supreme Soul. i wiecznymi cząsteczkami duszy najwyższej. See, we come from the Supreme Soul. Pochodzimy od duszy najwyższej. We're the eternal children of the Supreme Soul. Jesteśmy wiecznymi dziećmi duszy najwyższej. So we're known as the Atma, and the Supreme Soul is the Paramatma. My jesteśmy znani jako Atma, a dusza najwyższa jako Paramatma. Never forget this, Nigdy o tym nie zapominajcie, but we do. ale zapominamy. So if you join us each week, we'll remind you again. Więc gdy będziecie się podłączali do nas co tydzień, to będziemy wam przypominali ponownie. And I can promise in between one meeting and the next, we will have forgotten it many times. I mogę wam nawet to obiecać, że pomiędzy jednym spotkaniem a drugim wielokrotnie o tym zapomnimy. So then we're reminded, oh yeah, I wtedy nam się przypomina i mówisz, no tak, that's right, I forgot. no, prawda, zapomniałem. All right, so our topic today is very special. It's the golden avatar, the ocean of love. Temat dzisiejszego spotkania jest bardzo wyjątkowy. Jest to Złoty Awatar, ocean miłości, miłosierdzia, miłości. So let's first define what an avatar is. Najpierw zdefiniujmy, co oznacza awatar. It's not a movie, To nie film. part one, part two. Część pierwsza, druga. I remember when I first saw that there was going to be a movie, the Avatar, I went, yeah, I bet they don't really know what an avatar is. Pamiętam, jak pierwszy raz był ten film reklamowany i widziałem, że ma być w kinach, to mówię, no, założę się, że oni nie wiedzą, kim jest awatar, czym jest. So the real understanding is an avatar is an incarnation of the Supreme Lord who appears in this world. Więc zrozumienie awatara to, że jest to inkarnacja Najwyższego Pana, który pojawia się w tym materialnym świecie. So there's no difference between an avatar of the Lord and an incarnation of the Lord. They're the same. Nie ma różnicy między awatarem Pana a inkarnacją Pana. To samo. And when the Lord comes as an avatar, he arranges it so we can perceive his presence, his form, with our material eyes. Gdy Pan pojawia się jako awatar, to tak to aranżuje, abyśmy my mogli naszymi materialnymi oczami zobaczyć Jego formę. And our other material senses. I poprzez and through other material senses And our other material senses. i nasze inne materialne zmysły. All right, so the golden avatar is Lord Gauranga. Złoty awatar to Pan Gauranga. The Lord has come as an avatar many, many different times, over millennia. Pan przychodził jako awatary bardzo, bardzo wielokrotnie poprzez wszystkie milenia. And each time the Lord comes into the material world, he comes for a mission, a purpose. I za każdym razem, gdy Pan przychodzi do materialnego świata, przychodzi w misji, ma jakiś cel. And that is, no matter what the mission may look like, the ultimate reason is to help us. I bez względu na to, jak ta misja mogłaby wyglądać, jaka by nie była, to ostatecznym celem jest pomoc nam. He comes to help us, his children. Przychodzi, aby pomóc nam, Jego dzieciom. So, the golden avatar, Lord Gauranga, came to help us achieve the ultimate goal of life. Więc złoty awatar, Pan Gauranga,
Przyszedł po to, aby pomóc nam osiągnąć cel ludzkiego życia. Now, I don't mean the material goal of life. I mean the eternal goal of life for us, the eternal spirit soul. Nie chodzi mi o materialny cel w życiu, tylko o wieczny cel życia nas, duszy. And that goal is to develop what is known as Krishna prema. Celem tym jest rozwinięcie to, co nazywane jest Krishna prema, Pure love for the Lord. czystą miłość do Pana. Why is Lord Gauranga known as the Golden Avatar? Dlaczego Pan Gauranga znany jest jako Złoty Awatar? Because his bodily complexion was a beautiful golden color. Ponieważ cera jego ciała była pięknego, takiego złotowego koloru. There's two distinct scriptures, more than two, but two of the foremost scriptures that describe Lord Gauranga. Są dwa oddzielne od siebie pisma, przynajmniej dwa, które opisują Pana Gauranga. Are the Czaitania Charitamrita and the Czaitanya Bhagavat. I te pisma to Czaitania Charitamrita i Czaitania Bhagavat. And therefore, by reading, for instance, Czaitanya Charitamrita, we will get not only an introduction to Lord Gauranga, I czytając na przykład Czaitania Charitamritę, to nie tylko będzie nam przedstawiony Pan Gauranga, but complete information about who he is, ale będziemy mieli pełną informację na ten temat, kim jest, when he appeared, kiedy pojawił się, where he appeared, gdzie się pojawił, why he appeared, dlaczego się pojawił, what his activities were jakie były jego czynności. from the time he appeared as a little baby until he left, Od momentu, kiedy pojawił się jako małe dziecko, do tego momentu, kiedy odszedł. and for our inquisitive minds, he was with us on this planet Earth for 48 years. Dla naszych ciekawskich umysłów to był na tej planecie 48 years. 48 lat. And it describes all the different activities that he participated in. They're called leelas during this time. I są tam opisane wszystkie aktywności, w które się angażował i są one przedstawiane nazywane jako lila w tym okresie It czasu. also describes his associates, Również są tam opisani jego towarzysze. you see, and the wonderful relationship and activities that they exchanged during this period. I wspaniałe wymiany czy związki, jakie mieli między sobą, czy wymieniali między sobą w tym okresie. Another name for Lord Gauranga is Lord Chaitanya. Innym imieniem Pana Gaurangi to Pan Czaitania. Krishna Chaitanya. Krishna Czaitania. So, this is an amazing occurrence. I to jest niesamowite wydarzenie. We chose this topic at this time because on March the 7th, we will celebrate the appearance day of Lord Chaitanya, Lord Gauranga. Wybraliśmy ten temat akurat w tym czasie, ponieważ 7 marca będziemy obchodzili Dzień Pojawienia się Pana Gaurangi, Pana Czaitania. So it will be a wonderful festive celebration. Będzie to wspaniałe takie świętowanie. And Święto. so we all look forward to that each year. I wszyscy wypatrujemy tego każdego roku. Now, the golden avatar, Lord Chaitanya, Lord Gauranga, is an ocean of love. I złoty awatar, Pan Czaitania, Pan Gauranga, to ocean miłości.
Because he is the Lord himself. Ponieważ On sam jest Panem. He's the Samym Panem. source of love, Samym Panem jest źródłem miłości. the reservoir of love. Rezerwuarem miłości. See, we're the tiny spiritual spark. My jesteśmy maleńkimi iskierkami We duchowymi. have all the qualities of the Supreme Lord, but in a minute quantity. Mamy wszystkie cechy Najwyższego Pana, ale w maleńkiej ilości. This is known as a Chinta Beta Beta Tattva. To nazywane jest Achintya Abeda, Abeda Tattva. Simultaneously one and different. Jednocześnie jest jednym, a równocześnie różnym, oddzielnym. We're one with the Lord in the fact that we are spirit souls and he is spirit soul. Jednym jesteśmy z Panem pod tym względem, że my jesteśmy duszą i On jest duszą. So our essence is the same, spirit. Więc istota nasza jest taka sama, duchowa. But we're very different because we're just a minute spark of the Supreme. Ale różnimy się tym, że jesteśmy jedynie maleńką iskierką Najwyższego. So we're the same in quality, but different in quantity. Więc tym samym jesteśmy jakościowo, ale ilościowo różnimy się. A comparison is the difference between the diamond and a tiny chip from the diamond. Porównanie będzie do diamentu i maleńkiego Chip of the diamond has all the qualities of the original diamond, but in a minute quantity. ten ułamek diamentu ma te wszystkie te same cechy, co oryginalny diament, ten duży, ale w małej ilości. So the Lord is the reservoir of love, Więc Pan jest rezerwuarem miłości. and for that reason, we have this tiny little spark of love too. Z tego właśnie powodu my również mamy tą maleńką iskierkę miłości. And love is about giving. It's not about taking, it's about giving. W miłości chodzi o dawanie, nie chodzi o branie, tylko o dawanie. So what are we always trying to do? Give our love to someone else. I co zawsze próbujemy zrobić? Próbujemy dać naszą miłość komu innemu. Knowing intuitively that really love is an exchange between two people. I intuicyjnie wiemy, że miłość jest to wymiana pomiędzy dwojgiem ludzi. And it's our nature to want to love someone. I want to give you my love. I naturą jest kochanie kogoś. Chcę obdarzyć cię miłością. And we want and need someone to reciprocate, give their love to us. I również potrzebujemy tego, chcemy i potrzebujemy tego, aby ktoś odpowiedział swoją miłością w naszą stronę. So we spend our whole lifetime trying to love and be loved. Więc całe nasze życie poświęcamy na to, aby kochać i być kochanym. And it doesn't matter whether we're in human bodies Nie ma to znaczenia, czy przebywamy w ciałach or ludzkich, in an animal body. czy w zwierzęcych. See, the soul in a dog body is the same. Dusza w ciele psa jest taka sama. See, the dog wants to be loved and he wants to love you. Pies chce być kochany i chce kochać ciebie. Souls are all the same. They may be located in different bodies and display many different external characteristics, but inside we're all the same. Dusze wszystkie są takie same. Mogą być umiejscowione w różnych ciałach i zewnętrznie wyrażać różne cechy, ale tak naprawdę wszystkie są te same, takie same. But remember, we only have a tiny little drop of love. Ale pamiętamy o tym, że mamy jedynie taką maleńką kropelkę tej miłości. And whoever we may meet, they only have a drop as well.
I kogokolwiek byśmy nie spotkali, taka osoba również ma jedynie kropelkę. But our hearts need full love. We need to be full of love. Ale nasze serca potrzebują pełni miłości, muszą być wypełnione miłością. That's why the love in this world is just not quite enough. Dlatego miłość z tego świata nie wystarcza. It's wonderful, it's amazing, but we understand it's limited. Jest wspaniałe, zadziwiające, ale rozumiemy, że jest ograniczone. And it doesn't really completely fill me up. I tak naprawdę w pełni, całkowicie nie wypełnia mnie. We may think it does. We may say, oh, I'm filled with love for you. Możemy myśleć, że tak się dzieje. Mówimy, że jestem przepełniony miłością do Ciebie. But reality is we're not. Ale rzeczywistość jest taka, że to nieprawda, że nie jesteśmy. You know, there's two people in the desert. Mamy dwie osoby na pustyni. And they're alone. One person, another person, alone in the desert. Są one samotne. Jedna i druga osoba na pustyni. And what is the one thing that is absent in the desert? I czego brakuje na pustyni? Water. Wody. See, without water, you can't live. Bez wody nie da się żyć. That's what makes the desert a very inhospitable place. Dlatego pustynia jest takim niezamieszkalnym miejscem. That's what a desert is. A place with no water. Tym jest pustynia. Jest to miejsce bez wody. So here I am. I have water. I have one drop. I oto jestem tam, mam wodę, jedną kropelkę. And I meet another person and they have also one drop. Spotykam drugą osobę i ta osoba również ma kropelkę. And I want to give this person my drop of water and they want to give me their drop of water. I ja chcę obdarować tę osobę swoją kropelką wody, a ta osoba daje mi swoją. See, we want to help them. I know you need water. Here's my drop. Chcemy pomóc tej osobie. Wiem, że potrzebujesz wody. Proszę, oto kropelka. And they feel the same and do the same. Yes, and please take my drop. I ta osoba czuje to samo i mówi tak, proszę przyjmij moją kropelkę. But it's just a drop. Ale to tylko kropelka. It's wonderful. Thank you very much. Jest to wspaniałe, dziękuję bardzo. But it doesn't quench our thirst. Ale nie gasi naszego pragnienia. It doesn't save our life. Nie zbawia naszego życia. However, if by chance we meet someone who introduces us and guides us to the reservoir, the oasis, Ale jeżeli z jakichś przyczyn spotkamy kogoś, kto przedstawia nas rezerwuarowi, oazie, there is an unlimited supply of water. są tam nieograniczone zasoby wody. And we can be truly filled. Our thirst can be completely quenched. I możemy być w pełni ugasić nasze pragnienie. And who saved our life? I kto zbawił nasze życie? The person who took us to the reservoir. Osoba, która zaprowadziła nas do tego zbiornika. The person who knew where the oasis was and had compassion on us and took us to the reservoir. Osoba, która wiedziała, gdzie jest ta oaza i miała do nas współczucie, aby nam przedstawić tą oazę, zaprowadzić nas tam. So, the ocean of love is coming from the golden avatar, Lord Gauranga. Więc ocean miłości pochodzi od Złotego Awatara, Pana Gaurangi. He's the Supreme Lord himself. He is love personified. On jest on jest samym najwyższym Panem, jest miłością, ucieleśnieniem miłości. His whole reason to come into this material world was to give us
this ocean of love. Cały powód, dlaczego pojawił się w tym materialnym świecie, jest taki, aby dać nam ocean miłości. And he distributed it freely. I rozdawał go za darmo. There's a mantra that we chant that describes this. Jest mantra, którą intonujemy i która to opisuje. It said that Lord Chaitanya did what no other incarnation had ever done. Jest w niej mowa o tym, że Pan Czaitania dokonał czegoś, czego żadna wcześniejsza inkarnacja nie dokonała. He distributed freely to everyone Krishna prema, love for the Lord. Rozdawał wszystkim i bezpłatnie, za darmo, Krishna premę, miłość do Boga. That's why he is known as the most munificent of all incarnations. Dlatego znany jest jako najbardziej miłosierna ze wszystkich inkarnacji. Now he appeared on this planet only 500 years ago, approximately 500 years ago. I pojawił się bardzo niedawno na tej planecie, około 500 lat temu. He appeared in 1496. Pojawił się w 1496. And during that 48 years following his appearance, he did nothing but distribute Krishna prema. I przez te 48 lat od jego pojawienia nie robił niczego poza rozdawaniem Krishna premy. But how did he do this? Ale jak to robił? In other words, what was his method? Innymi słowy, jaką miał metodę? Did he walk around with a little bucket of love, giving it to people? Czy chodził z małym wiaderkiem miłości i dawał ludziom? No. Nie. He gave us the method, the way to achieve this perfection. Dał nam sposób, w jaki możemy osiągnąć tą doskonałość. And that was to chant the holy names of the Lord. A metodą tą jest intonowanie świętych imion Pana. Congregational chanting especially was his gift to the world. A w szczególności wspólne intonowanie było jego darem dla świata. Coming together, two or more people, and chanting the names of God. Zbieranie się razem, 2 i więcej ludzi razem i intonowanie imion Boga. Now, he wasn't someone who just walked around and told everybody, you should do this. On nie był kimś, kto chodził w koło i mówił, że powinieneś to i to robić. No, he was a teacher by example. Nie, on był nauczycielem poprzez własny przykład. A teacher by example is known as an acharya. A nauczyciel, który uczy swoim przykładem, jest nazywany acharyą. So they don't only just tell you what you should do, they do it themselves. They set the pure, perfect example. Nie tylko ci mówi, co ty powinieneś robić, ale on również to robi i ustanawia doskonały przykład. So from the time he appeared until the time he left, his whole life's activity was getting people to chant the holy names. Więc od samego momentu pojawienia się do momentu, kiedy odszedł, jego aktywnościami było spowodowanie, aby wszyscy ludzie intonowali święte imiona. He arranged his appearance so that it took place on a full moon eclipse. Tak zaaranżował swoje pojawienie się, że miało ono miejsce, gdy było pełne zaćmienie księżyca. He appeared in a small town in India known as Navadvip. Pojawił się w małym miasteczku w Indiach nazywanych Navadvip. This is in the district of Bengal. Jest to dzielnica Bengalu. And Navadvip is located on the banks of the Ganges River. A Navadvip jest umiejscowione nad brzegiem rzeki Ganges. And the whole population at that time were scholars and professors and very pious, righteous people. W tamtych czasach
społeczeństwo, jakie tam było, to byli tacy dobrzy, pobożni ludzie, arystokracja, mądrzy ludzie, wykształceni. Followers of the Vedic system. Zwolennicy systemu wedyjskiego. The whole culture was based on the Vedic teaching. Cała ta kultura była oparta na naukach wedyjskich. So, in that teaching that they were following, on a full moon eclipse, they would all go into the water, the Ganges, and they would chant the holy names. I w tym systemie wedyjskim jest powiedziane, że gdy jest zaćmienie księżyca, to wtedy wchodzi się do rzeki Ganges i intonuje święte imiona. So, Lord Chaitanya appeared on this eclipse, and all the people were chanting the holy names when he appeared. Więc Pan Czaitania pojawił się właśnie w tym czasie zaćmienia i wtedy wszyscy intonowali, w tym czasie, kiedy on się pojawił, wszyscy intonowali święte imię. So from his birth, he got people to chant. Więc od samych swoich narodzin powodował, że ludzie intonowali. And it continued on through his younger years, his childhood, his youth, etc. I tak to było kontynuowane od jego wieku dziecięcego, przez młodość i tak dalej. When he was a baby, he cried and cried. Gdy był maleńkim dzieciątkiem, płakał w niebogłosy. And the only way they could stop him from crying was to chant the holy names. A jedynym sposobem, w jaki można było powstrzymać ten płacz, to intonowanie świętych imion. So his mother, Sachi, and all the neighboring ladies would come, and when they chant, he would stop crying. Więc matka Sachi i wszystkie sąsiadki z okolicy przychodziły, intonowały i on przestawał płakać. They would stop chanting, he would start crying. Jak tylko przestawały śpiewać, zaczynał płakać. So he got them to chant all the time. Więc spowodował, że oni cały czas intonowali. There's many, many tricky ways that he got people to chant. Jest wiele różnych takich podstępnych sposobów, w jaki powodował, aby ludzie intonowali. When he was a little older, he would be walking down the street and little kids would come up and say, Haribo, Hare Krishna. He said, no, don't say that. Gdy był troszkę już później starszy i chodził po ulicy i małe dzieciaki podchodziły gdzieś tam i mówił Haribol, Haribola, a on zakrywał uszy, mówił nie mówcie tego. And you know how kids are. If they know it's bothering you, they're going to do it more. I wiecie, jakie są dzieciaki. Jeżeli coś ci sprawia kłopot, to one to robią jeszcze bardziej. So the more he said, don't chant, they would chant. Więc im bardziej mówił, aby nie intonowali, tym bardziej oni intonowali. Etc. All these kinds of, ways he got people to chant. I tak dalej, i tak dalej. Na różne sposoby powodował, aby ludzie intonowali. And like in the Chaitanya Charitamrita, for instance, this wonderful scripture. I tak jak na przykład w Czaitania Charitamricie, w tym wspaniałym Piśmie Świętym. Written by Krishnadas Kaviraj Goswami. Napisanym przez Krishnadas Kaviraj Goswami. It describes all of this and how people were so attracted to him because his beauty was unparalleled. I było tam wszystko opisane, co się działo, jak byli do niego ludzie przyciągani, ponieważ piękno jego było niezrównane. Not only his physical beauty, which was, indescribable, but everything about him was attractive. Nie tylko jego piękno cielesne, które było nie do opisania, ale wszystko, co jego dotyczyło, było bardzo atrakcyjne. And they would come and he would get them to chant and everybody was so happy. Oni przychodzili, on powodował, aby oni intonowali i wszyscy byli bardzo szczęśliwi. And he traveled throughout India. Podróżował poprzez całe Indie. And at that time, the mode of travel was walking. A w tamtych czasach podróżowanie było na piechotę. So he walked from Navadvip to Jagannath Puri, all the way to the southern tip of India, Cape Comorin.
Więc chodził od Navadvip do Jagannath Puri poprzez całe południowe Indie. And to the north, Vrindavan, which is near what is now New Delhi. I na północ przy Vrindavan, co teraz jest znane jako Nowe Delhi. Visiting temples, visiting villages, and getting everyone to chant. Odwiedzał świątynie, wioski i powodował, że wszyscy intonowali. Yeah, it was a wonderful. He walked through one forest known as the Jharkhand forest. Kiedyś przechodził wspaniale przez pewien las, który był znany jako las Jharkhanda. A very vast forest filled with ferocious animals. Ogromny las przepełniony dzikimi zwierzętami. Very fearful place for a person walking through the jungle. Przerażające miejsce, aby osoba przechodziła przez taką dżunglę. See, the tigers, the lions, etc. Tygrysy, lwy i tak dalej. Elephants, of course, Słonie. and monkeys and jungle people. Oczywiście i małpy i tak dalej, no stworzenia z dżungli. And he got them all to chant. A on spowodował, że one wszystkie intonowały. You say, what? Elephants and tigers and monkeys can't chant? A ty powiesz, co? No przecież tygrysy, małpy czy słonie nie potrafią śpiewać. They can. Potrafią. They did. I to zrobiły. They stood on their hind legs and chanted the holy names. Na swoich tylnych nogach stawały i intonowały święte imiona. And the tigers and the deers were filled with love and hugged each other. A tygrysy i jelenie były przepełnione miłością i obejmowały się nawzajem. He was the real peacekeeper. He's the one who spread the formula for true peace. On prawdziwie utrzymywał pokój. On był tym, który dawał rzeczywisty przepis na pokój. See, where does conflict come from? Where does hatred and envy and anger and bitterness come from? Skąd pochodzą konflikty? Ta nienawiść, gorycz, zazdrość, gniew. It comes from lack of love. Pochodzą one z braku miłości. When there's love, there's none of those things. Gdy jest miłość, w ogóle nie ma tych rzeczy. When he filled people's hearts with love, peace was the automatic result. Gdy wypełnił serca ludzi miłością, to pokój był automatycznym rezultatem. Of course, he had his enemies, but in the end, their hearts were filled with love as well. Oczywiście miał swoich wrogów, ale na końcu, w ostateczności, ich serca również były przepełnione miłością. At that time in India, there was two, quote, religions, Hindus and Muslims. W tamtym czasie w Indiach były dwie religie, Hindusi i muzułmanie. And at that time, you know, the Muslims were the rulers. I w tamtym czasie tą główną religią była muzułmańska. Muzułmanie zarządzali. In general, they were against the Hindus who had a different religion. I generalnie byli przeciwko Hindusom, jako że mieli inną religię. And often they would try to stop the Hindus from chanting. I często próbowali powstrzymać Hindusów od intonowania. Lord Czaitania took care of that. I Pan Czaitania się zatroszczył o to. He filled their hearts with love too. And they all were chanting and peace prevailed. Również i ich serca wypełnił i oni zaczęli intonować i nastąpił pokój. So he was the real spreader of love and the harbinger of peace. Więc on był prawdziwie rozdającym miłość i pokój. So that's why he's known as the ocean of love. Dlatego nazywany jest jako ocean miłości. It's described that there was sometimes millions, and this sounds unbelievable to our ears, millions of people chanting with him at one time.
są pewne takie incydenty opisane w tym piśmie, że czasami było tak, że co dla nas, dla naszych uszu brzmi niewiarygodnie, że miliony z nim intonowało. And all experienced an ecstatic love for God. I wszyscy doświadczali ekstatycznej miłości do Boga. So therefore, this is the most munificent of all incarnations. Dlatego jest znany jako najbardziej miłosierna ze wszystkich inkarnacji. The golden avatar Lord Krishna Chaitanya, Złoty Awatar, Sri Krishna Czaitania, with his associates, ze swoimi towarzyszami. Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Srivas, Prabhu Nityananda, Advaita, Srivas and all these other wonderful devotees. i wszyscy inni wspaniali wielbiciele. And Lord Chaitanya often quoted a verse from the Brihan Naradiya Purana. I pan Czaitania często cytował werset z Brihan Naradiya Purany. And that verse is Harinama, 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 Eva Kevalam, Kalo Nasteva, 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 Gatiranyatha. I ten werset to Harinama, 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 Eva Kevalam, Kalau Nasteva, 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 Gatiranyatha. What does that mean? I co on oznacza? It means in this age of Kali Yuga, which we are now living in, Oznacza, że w tym wieku Kali Yugi, w którym właśnie żyjemy, which is the age of quarrel, chaos, confusion, który jest wiekiem kłótni, chaosu i zamieszania, which is the age of anti-God, jest wiekiem antyboga, which is the age of love for the world, not love for God, przeciwko Bogu, jest to wiek miłości do świata, a nie do Boga. he said in this age of Kali Yuga, there is no other way, no other way, no other way. Mówi, że w tym wieku Kali Yugi nie ma innego sposobu, nie ma innego sposobu, nie ma innego sposobu, To solve this Kali Yuga, control and influence and destruction of our life, aby rozwiązać ten problem wpływu Kali Yugi i jej niszczącego wpływu na nas. no Nasze other życie. way to achieve love for God Nie ma żadnego innego sposobu, aby osiągnąć miłość do Boga, than Harinama, Harinama, Harinama. niż Harinama, Harinama, Harinama. Chanting the holy names, chanting the names of God. Intonowanie imion Boga, intonowanie świętych imion. He wasn't, just making this up. No other way, no other way, no other way. On tutaj nic nie wymyślał. On powiedział, że nie ma innego sposobu, nie ma innego sposobu, nie ma innego sposobu, To achieve the goal of life, aby osiągnąć cel życia. Krishna Prema, pure love for God. Krishna Prema, czystą miłość do Boga. To be able to chant in Sudanama, it's called, the pure name. Aby intonować Sudanama, czyli czyste imię. No other way. Nie ma innego sposobu. And we may say, well, what about it? No other way. Mówimy, a co jeżeli chodzi o to? Nie ma innego sposobu. But how about this? No other way. Ale to, ale tamto, a co z tym? Nie ma Or innego sposobu. maybe I can do this. No other way. A może to mogłem zrobić? Nie ma innego sposobu. It's so simple, it's so easy, and there's no other way. Jest to takie proste, takie łatwe i nie ma innego sposobu. Lord Chaitanya did it himself continuously. Pan Czaitania robił to sam, osobiście, bezustannie. All of his associates, all of his followers, that's what they did. Wszyscy jego towarzysze, zwolennicy to właśnie robili. Therefore, that is why this is what we should do. Dlatego też to jest to, co my powinniśmy robić. And if we allow some atheistic views, Jeżeli dopuścimy jakieś wizje ateistyczne, some sectarian views, jakieś wizje sektariańskie, some racial views, jakieś rasistowskie wizje,
cultural views, czy kulturowe, or whatever prevent us from doing that, które jakiekolwiek by nie były, takie, które zapobiegą, spowodują, że nie będziemy mogli tego robić, then we're most unfortunate. to wtedy jesteśmy najbardziej niefortunni, And we're nieszczęśliwi. missing the greatest opportunity of all opportunities. I przed nosem nam umyka największa ze wszystkich okazji, możliwości. So we should arrange our life, arrange our minds, so we will take up the chanting of the holy names. Więc powinniśmy zaaranżować nasze umysły, dopasować nasze życie, nasze umysły, tak aby podjąć ten proces świętego intonowania świętych imion. And therefore be accepting the matchless gift of the golden avatar, Lord Chaitanya. I w ten sposób przyjąć ten niezrównany dar od tego złotego awatara. When someone gives you a gift, what is the most, let's say, what can you do to show your appreciation the most? Jeżeli ktoś daje ci jakiś dar, to co możesz zrobić, aby okazać najbardziej docenienie tego? Receive that gift. Przyjąć ten dar. Take that gift with Wziąć to. great thanks Z wielkim podziękowaniem. and use it. I użyć go. Then the giver, the one who gives us the gift, is the most pleased. Wtedy ta osoba, która daje, jest najbardziej zadowolona. So if we take this gift of the holy names and apply it to our life, this will be the most pleasing thing that we can do for the Lord. Więc jeżeli przyjmiemy ten jego dar i zastosujemy go w naszym życiu, to jest najbardziej zadowalająca rzecz, jaką możemy zrobić dla Pana. Everybody that knows anything about religious, spiritual practices knows the idea is to please God. Każdy, jeżeli ma jakiekolwiek pojęcie o praktykach religijnych, to wie, że celem tego wszystkiego jest zadowolenie Pana. And you please God by serving God. I zadowalasz Boga służąc Mu. That's our eternal position as the servant of God. That's who I am. To jest nasza wieczna pozycja, że jestem sługą Boga. To tym jestem. And what is the easiest and most efficient, not most, the easiest and the number one way to do that? A co jest najłatwiejszym i takim najważniejszym sposobem, aby to zrobić? Chant the holy names. Intonować święte imiona. That's the number one way to please God. To jest pierwszy i najważniejszy sposób na zadowolenie Boga. Maybe on another program, I'm going to read something about the chanting of the holy names. Może na innym programie przeczytam coś na temat intonowania świętego imienia. That outlines it and just distinguishes it even more so. Podkreśla to i wyróżnia nawet bardziej. Declares it openly. Twierdzi czy deklaruje to w otwarty sposób. But that's for a future. Ale to na przyszłość. Okay, so all glories to Lord Krishna Chaitanya, the golden avatar. Wszelka chwała dla Sri Krishny Chaitani, Złotego Avatara. Gauranga means he whose body is more beautiful than molten gold. Gauranga oznacza tego, którego ciało jest piękniejsze niż kolor stopionego złota. All glories to Lord Gauranga. Wszelka chwała dla Pana Gaurangi. The ocean of love and therefore also the ocean of mercy. Oceanu miłosierdzia i z tego też oceanu miłości, dlatego też z tego powodu oceanu miłosierdzia. Because love is filled with mercy and true mercy is love. Ponieważ miłość jest przepełniona miłosierdziem, a prawdziwe miłosierdzie to miłość. All right, so let's chant the holy Intonujmy. name. Haribol Gauranga. Święte imię, Haribol Gauranga. Haribol actually means chant the holy names. That's what it means. Haribol
tak naprawdę oznacza intonuj święte imiona. So, Haribol Gauranga. Więc Haribol Gauranga. Gauranga Haribol, Gauranga Haribol.
Haribol. Haribol. Goranga Haribol, that's the ticket. Goranga Haribol, oto bilet. So, why not? Więc czemu nie? You know, it'll change your life because it changes your heart, and that's where life is. To zmieni wasze życie, ponieważ zmienia wasze serce, a tam właśnie jest życie. Many things will change your life materially, good or bad. Wiele rzeczy zmienia wasze życie materialne, na dobre, We're na not złe. talking about that. We're talking about change your heart, you, the spirit soul. Nie o tym mówimy. Mówimy o zmianie ciebie, twojego serca, ciebie duszy. Remember, the oasis changed the life of the two people lost in the desert. Pamiętacie, to oaza zmienia życie obu ludzi, którzy byli zgubieni na pustyni. And remember, the material world is a desert. I pamiętajcie o tym, że materialny świat to pustynia. What's missing in the desert? Water. Czego brakuje na pustyni? Wody. What's the solution? The oasis. A co jest rozwiązaniem? Oaza. What's missing in the material world? Czego brakuje w materialnym świecie? Why is the material world called a desert? Dlaczego materialny świat nazywany jest pustynią? Because it's missing love. Ponieważ brakuje w nim miłości. Where is the solution? A gdzie jest rozwiązanie? The oasis. Oaza. The oasis of love for God and the holy names coming to us from Lord Chaitanya. Oaza miłości do Boga, świętych imion, która przychodzi do nas od Pana Czaitani. Okay, so thank you so much. We'll see you next time. Dziękuję więc wam bardzo. Widzimy się następnym razem. Thank you so much for joining us. Some of you on a regular basis, greatly appreciated. Dziękujemy wam za podłączenie się. Niektórzy z was robią to na regularnych zasadach. Bardzo Thank you doceniamy. for sharing it with others. Bardzo dziękujemy za dzielenie się tym z innymi. Thank you for your comments. Dziękujemy za wasze komentarze. Thank you, Baba for translating. Dziękuję Bhavadas za tłumaczenie. Madhavadasi, thank you for organizing. Bhavadas, dziękujemy za zorganizowanie. And we thank Slava and our Chintamani team. I po naszej stronie Slawie i ekipie Czaitani. All the best. Namaste. Haribol. Wszystkiego najlepszego. Thank you very much, dear Balakhilya. Jai Thank Lord you very Gauranga. much. Thank you very much. Goranga. Gauranga. Gauranga. I żegnajcie również wszyscy. Zakończymy nasze spotkanie reklamą następnego spotkania. Będzie historia, tak jak opowiadałem. Mam nadzieję, że będziecie mieli okazję też w jakiś sposób świętować dzień pojawienia się Pana Gaurangi. Na pewno będzie coś się działo na mantra.pl, dlatego serdecznie zapraszamy. Balakhilya raz mówił o tym, że łatwo zapomnieć o tym, że nie jesteśmy ciałem, nie jesteśmy umysłem, że jesteśmy żywą istotą, dzieckiem Boga, duszą zamieszkującą to ciało tymczasowe, ale możecie również sobie przypominać o tym, nie tylko w niedzielę o godzinie 11, ale również na wszystkich innych spotkaniach, które mają miejsce na mantra.pl, bo zawsze o tym jest mowa. I są medytacje, i wiedza, i tak dalej, i tak dalej. Więc zapraszamy Was bardzo serdecznie. Podłączajcie się. Nie zapomnijcie podzielić się tym, co tutaj się dzieje. Jeżeli Wam się podoba, mam nadzieję, że zastosujecie w swoim życiu i że będziecie szczęśliwi. Oby tak się właśnie wydarzyło. Więc wszystkiego dobrego życzymy Wam i w tej chwili oddajemy czas Januszowi i na reklamę następnego spotkania. Wszystkiego dobrego. Namaste.